Jestem właśnie w podwarszawskim Milanówku, a w tym odcinku sprawdzimy działanie warszawskiej kolei dojazdowej. Zapraszam do oglądania. Sieć metra, SKM, kolei mazowieckich, WKD, tramwajowa i autobusowa. Transport w Warszawie. Jednym z ewenementów polskiej sieci kolejowej jest warszawska kolej dojazdowa. Kolej ta wielu osobom przez lata kojarzyła się bardziej z tramwajami, za sprawą przebiegu części tras miejskimi ulicami, formy jednostek ją obsługujących, jak i używania napięcia 600 V, będącego standardem w tramwajach. Wraz z kolejnymi latami tych skojarzeń pozostawało coraz mniej i zdecydowanie lepszym określeniem dla WKD-ki jest obecnie kolej lekka. Można to wiązać z węższą skrajnią stosowanego taboru i mniejszymi naciskami na osie. Tory WKD są niezależne od ogólnopolskiej sieci kolejowej. Jej sieć składa się z 3 linii kolejowych o łącznej długości 39 km, z czego prawie 3,5 km to tor technologiczny w Pruszkowie dla połączenia z ogólnopolską siecią kolejową. Linia między Warszawą a Podkową Leśną Główną jest dwutorowa, a dalsze odcinki do Milanówka i Grodziska Mazowieckiego są jednotorowe, co rzecz jasna ogranicza możliwości przewozowe na tych trasach. Wzdłuż linii pociągi zatrzymują się na 24 przystankach i 4 stacjach. Wszystkie wyposażone są w perony, wiaty ochronne i oświetlenie. Linie przeznaczone dla celów pasażerskich są w pełni zelektryfikowane. Kolej w głównej mierze obsługuje dowóz mieszkańców południowo-zachodniego obszaru aglomeracji do Warszawy. W jej zasięgu mieszka około 100 000 osób z okolicznych miast i miejscowości. W tym największymi są Pruszków, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek. Rocznie kolej przewozi jednak około 7,5 miliona osób, co oznacza, że dziennie z jej usług korzysta około 20 000 osób. Z kolei w tym obszarze korzysta jednak znacznie więcej osób, ponieważ w odległości kilku kilometrów od linii WKD przebiegają równolegle dwie sąsiadujące ze sobą linie kolejowe PKP, które w prostszym przebiegu łączą Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim. Następna stacja Kanie Helenowskie. Połączenia odbywają się w 3 podstawowych relacjach pomiędzy Warszawą Śródmieście WKD, a Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem i Podkową Leśną. Na głównym trzonie trasy ze Śródmieścia do Podkowy Leśnej Głównej pociągi osiągają dość wysoką prędkość komunikacyjną, wynoszącą 36,7 km/h. Na pozostałych odcinkach prędkość ta jest niższa. Nadal jednak istnieje możliwość jej dalszego podwyższenia, chociażby dzięki lepszemu zabezpieczeniu przejazdów kolejowych. Na WKD-ce znajdują się aż 42 przejazdy lub przejścia kolejowe, tylko część z nich wyposażona jest w rogatki lub półrogatki czy sygnalizację ostrzegawczą. Są też takie oznaczone zaledwie znakami drogowymi. W efekcie przed częścią przejazdów pociągi mocno zwalniają lub wręcz ograniczają prędkość do minimum.
przy obecnym rozkładzie jazdy. W godzinie szczytu pociągi zapewniają możliwość przewozu ponad 3000 pasażerów. W szczycie na głównym odcinku trasy między Podkową Leśną a Warszawą odjazdy odbywają się co 10 minut, w międzyszczycie co 15, a w weekendy co 20. Jednotorowym odcinkiem łączącym Milanówek pociągi kursują co godzinę. Nieco inaczej jest w przypadku Grodziska Mazowieckiego, gdzie podstawowa 60-minutowa częstotliwość okresowo jest wzmacniana w godzinach szczytu oraz w porze wyjazdów i zjazdów do bazy. Pierwszy kurs pociągu WKD wyrusza o 3:51 z Grodziska, natomiast ostatni odjeżdża 20 minut po północy z Warszawy. Przejazd na najdłuższej trasie trwa 55 minut. Wyjątkowa specyfika linii zadecydowała o tym, że każdy pojazd musiał być specjalnie pod dwukatkę zaprojektowany, co pozwoliło też na unifikację ich parametrów. Obecnie większość składów kursujących liniowo jest praktycznie nowych, a łącznie jest ich 21. 15 pojazdów wyprodukowała bydgoska PESA, a najnowszych jest 6 składów EN100 z nowosądeckiego Nevagu. Wielu nazywa je predatorami, za sprawą charakterystycznego czoła pojazdu. Z wyjątkiem jednego rodzynka, składy zestawiane są z 2 trójczłonowych części szczepionych ze sobą tyłami, dzięki czemu mogą zmieniać czoło i poruszać się w obu kierunkach. Wszystkie jednostki mają około 60 metrów długości, a na pokład zabiorą do 500 pasażerów, z czego w zależności od składu 1/4 lub 1/3 pojedzie na miejscach siedzących. Jednostki ważą ponad 100 ton i w eksploatacji poruszają się z prędkością do 80 km na godzinę. Pojazdy te są jednak tylko częściowo niskopodłogowe. Człon środkowy jednostki ma podłogę na poziomie jednego schodka, a człony skrajne poza obszarem drzwi podwyższone są o 3 stopnie. WKD ma mieszaną taryfę biletową, inną dla przejazdów jednorazowych i okresowych. W przypadku tych pierwszych obowiązuje taryfa z 3 strefami czasowymi, przejazdu do 19 minut, do 38 i ponad ten czas. Przejechanie pełnej trasy z Grodziska do Warszawy kosztuje 7 zł. Istnieją też bilety abonamentowe w cenie jak za 5 przejazdów płatnych, ale 6. przejazd mamy gratis. W granicach Grodziska Mazowieckiego oraz Podkowy Leśnej obowiązują natomiast bilety miejskie za 2 zł. W przypadku biletów okresowych obowiązuje taryfa odległościowa w 5 widełkach pokonywanej odległości liczonej w kilometrach. Warto też wiedzieć, że na obszarze Warszawy do stacji Opacz obowiązują bilety okresowe sieci Zarządu Transportu Miejskiego. Przy części stacji i przystanków znajdują się stojaki do przypięcia roweru, z czego jak widać mieszkańcy korzystają nawet zimą. W 4 miejscach są też parkingi Park and Ride umożliwiające pozostawienie samochodu i przesiadkę na kolej. Na parkingach dozorowanych obowiązuje dopłata do zakupionych biletów. Elementy takie mają zwiększyć zasięg oddziaływania kolei, ale też zachęcić kierowców do rezygnacji z dojazdu samochodem do centrum Warszawy. Ciekawe, w jakim stopniu parkingi te są wykorzystywane.
Początkowo elektryczna kolej dojazdowa obsługiwana była przez tabor do złudzenia przypominający tramwaje. Do eksploatacji zastosowano też napięcie w sieci trakcyjnej identyczne z tym środkiem transportu, czyli 600 V. W 2016 roku zakończono jednak projekt zmiany napięcia na kolejowy standard 3000 V. Zmiana miała przede wszystkim umożliwić podniesienie średnich prędkości jazdy oraz zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, gdzie stan wcześniejszy ograniczał możliwość znalezienia się na niektórych odcinkach więcej niż jednego pociągu, a w przypadku nowszych składów wykorzystywano zaledwie 60% mocy własnej składów. Efektem zmian miało być też podniesienie sprawności sieci elektroenergetycznej poprzez ograniczenie o około 25% strat w przesyle energii. Zmniejszyła się też liczba podstacji trakcyjnych koniecznych do obsługi linii z 7 do 3 i jednej kabiny sekcyjnej. Ze zmianą napięcia wiązało się też wycofanie z ruchu charakterystycznych jednostek EN94 eksploatowanych na linii WKD przez 44 lata. WKTka kursuje prawie jak w szwajcarskim zegarku. W 2015 roku wskaźnik jej punktualności wyniósł prawie 99%. Kolej z tym krajem związana jest zresztą wsparciem finansowym. Przy realizacji inwestycji skorzystano bowiem ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Oprócz zakupu 6 zespołów trakcyjnych, projekt obejmował też budowę systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na stacjach i przystankach. Prognozy odjazdów w czasie rzeczywistym wyświetlane są na 101 dwustronnych tablicach. Projekt rozszerzano też o modernizację torów czy budowę sygnalizacji przejazdowej. Na najbliższe lata w planie jest jeszcze modernizacja stacji i przystanków, bo są one na chwilę obecną najbardziej zaniedbane. Planowany przyjazd pociągu o godzinie 15:48. Pociąg SK. Wśród planów WKTki na przyszłość jest też rozwiązanie problemu wąskiego gardła sieci, czyli jednotorowego odcinka między Podkową Leśną Główną a Grodziskiem Mazowieckim Radońską, gdzie znajduje się zaplecze techniczne przewoźnika. Istniejący tor ma zostać zmodernizowany, a obok dobudowany zostanie drugi tor. Inwestycja ma poprawić parametry tego odcinka, zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo, skrócić czas przejazdu oraz pomóc zracjonalizować eksploatację linii. WKTka obok trójmiejskiej SKM-ki osiąga najwyższe wskaźniki punktualności spośród polskich kolei. To ciekawe, bo obaj przewoźnicy są nie tylko przewoźnikami, ale też zarządcami infrastruktury, po której kursują. Choć w przypadku SKM-ki jej składy korzystają też z ogólnopolskiej sieci kolejowej, ale nie ma raczej sytuacji odwrotnych, gdzie przewoźnicy korzystaliby z linii SKM. Z tego wynika, że jeśli przewoźnik korzysta z linii kolejowej, której jednocześnie jest właścicielem, to łatwiej mu jest zainterweniować w sytuacjach awaryjnych, które mogą wystąpić zarówno po stronie taboru czy infrastruktury.
Równocześnie ich linie nie są wykorzystywane przez innych przewoźników, więc na punktualność ruchu nie mają wpływu tutaj standardy obsługi zdarzeń przez innych operatorów. Na ten parametr wpływ ma jeszcze szereg innych czynników, ale to ciekawe, że ci dwaj przewoźnicy osiągają najwyższe wyniki w tym zakresie. Tymczasem, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.